Kawa. Najpopularniejszy na świecie gorący napój. Jeden z największych rynków zbytu na świecie obok ropy, aluminium czy żelaza. Pity przez ponad 1 miliard ludzi na całym świecie, w tym pewnie przez większość z Was. Być może nawet oglądacie ten film przy kubku kawy. Ja również kocham kawę, uwielbiam ten smak i aromat, ale jak to się właściwie dzieje, że trafia ona do tego kubka? Skąd bierze się kawa? Jak wygląda zanim trafi na półki sklepowe? Postanowiliśmy prześledzić jej drogę od samego początku. Dzień dobry, masz tam gdzieś mamę obok siebie? No ja nie mogę być? No nie, bo mam do mamy sprawę. Aha, do mnie nie? No do ciebie potem może będę miał. Daj mi mamę. No ma. Jakie dziecko? Mamo, mam do ciebie pytanie. Ojej, no co się stało? Bardzo ważne. Potrzebujemy wsparcia w projekcie naszym. To znaczy w jakim? Masz do pożyczenia 4000? Żartujesz. Więc tak jak słyszeliście, może nie od samego początku. Zamiast do ojczyzny Pablo Escobara wybraliśmy się na obrzeża Wrocławia, aby pokazać wam, jak wygląda proces wypalania kawy. Cześć, nazywam się Karol Przesmycki, na co dzień jestem trenerem, baristą w Etno Cafe, a dzisiaj będę waszym małym przewodnikiem po naszej palarni. Czyli zaczniemy od korzeni, dzisiaj otworzymy drzwi, które na co dzień są zamknięte, czyli przejdziemy się trochę po palarni. Zaczynamy od miejsca, które tak naprawdę jest pierwszym przystankiem zielonej kawy, bo dzisiaj dużo będziemy mówili o kawie zielonej, surowej. Jak do nas przychodzi? Przychodzi do nas z worka. Zazwyczaj około 60 kg. Tutaj mamy kawę z Etiopii, jest to kawa Yirgacheffe. Tutaj jest cross z Brazylii. Tutaj rzecz wyjątkowa, kawa z Kolumbii. Dalej znowu Brazylia i tak to mniej więcej wygląda. Czyli takie worki surowej, zielonej kawy wpadają do nas po to, żebyśmy później mogli przygotować już kawę paloną. Ale zanim można dojść do takiej kawy palonej, to po to jest Michał, który zajmuje się u nas kontaktami z dostawcami zielonej kawy i tak naprawdę to jest pierwsza osoba, która dostaje zieloną kawę w swoje łapki, decyduje razem z nami wszystkimi, czy my chcemy tą kawę, czy my nie chcemy, czy ona jest smaczna, czy nie do końca. A jak to wygląda, to już Michał chętnie opowie. Kawa przychodzi do nas w takich workach, jak przed chwilą widzieliście, i na podstawie smaku tych próbek dokonujemy oceny kawy. Każda z próbek, która przychodzi do nas do firmy, jest wypalana na tych staplerach. Jest rzeczywiście określony czas wypału, jaki ma się to dokonać. Teraz będę przygotował cupping. Na pierwszy rzut pójdą Kenie, których mamy dzisiaj do spróbowania chyba 8. Każdą z tych kaw odmierzam sobie, żeby była identyczna ilość kawy w filiżance. Muszę ją też identycznie zmielić. To dla wielu osób jest zaskoczeniem, że na tym etapie przygotowujemy kawę, jak to się mówi w Polsce, taką parzuchę. Po prostu kawa nie jest żadne specjalne urządzenie, nie używamy filtrów. Żaden cupping jest takim sposobem oceny kawy, który jest bardzo zuniwersalizowany. Ocena odbywa się używamy takich specjalnych formatów przygotowanych przez Specialty Coffee Association. Najpierw wąchamy tą kawę, próbujemy opisać sobie w głowie, a potem przenieść to na kartkę jej aromat. Kawa ma aromat mokry i suchy. Ten, który teraz sprawdzałem, to jest aromat suchy. Aromat mokry to będzie ten, który będę mógł powąchać dopiero wtedy, kiedy zaleję tę kawę wodą. Czasami zresztą w ogóle nawet już na najwyższych poziomach pracy z kawą są czasami takie kawy, że nie potrafisz dobrze opisać i dlatego jest nasz tutaj trójka.
czwórka, które osób, przynajmniej 3 zawsze się do tej kawy nad nią pochylą, bo to bardzo pomaga, to jest naturalne w tej pracy, że czasami się czegoś nie wie. Teraz właśnie czekam 4 minuty, w czasie których ta kawa się wyekstrahuje. No i to, co teraz robię, to jest właściwie moja praca. Mielenie kawy, zalewanie i próbowanie i prawdę powiedziawszy uwielbiam to. Powiedz mi, jak się wchodzi w taki zawód? Trzeba lubić kawę, to na pewno. Tak, trzeba chyba ją naprawdę na ten temat oszaleć. Ja po prostu ze swojej strony pokochałem kawę, zainteresowała mnie kawa i właśnie odmiana była dla mnie istotną sprawą, bo jak pierwszy raz spróbowałem kawy odmianę Geisha, dziękuję Ci bardzo, to wtedy po prostu zrozumiałem, że jeżeli jedna odmiana potrafi tak bardzo wpłynąć na smak kawy, wiesz, ja już nie mogę dłużej być tylko konsumentem, który przychodzi i smakuje tą kawę i mówi dobra, niedobra. Po prostu muszę pojechać na plantację kawy i zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Minimalna zmiana w wypale, którą dokonałem wczoraj, może wpłynąć na smak kawy. No i co powiesz? Natomiast nie najważniejsze jest to, czy nam to smakuje, czy nie. Bo oczywiście, jak się zapytamy każdego, co jest lepsze, truskawka czy mango, Michu odpowie, że ja powiem, że truskawka. No i nikt nie ma racji, albo właściwie każdy ma rację. Nie możemy w taki sposób podchodzić do kawy. Jaki jest teraz właśnie kolejny krok? Jakby popróbowałeś i co teraz się z tym dzieje? To wygląda w ten sposób, że jeżeli wybierzemy sobie kawę, próbujemy ją po jednej filiżance, rozstawiamy takich stołów 2 dziennie najczęściej. Potem próbujemy ją jeszcze raz, następnego dnia. I taka kawa, jak już jest przez nas wybrana, to ja wtedy kontaktuję się z dostawcą kawy i mówię mu, że lubimy tą kawę, podoba nam się, ile kosztuje i ile byśmy chcieli zamówić. Tak wygląda proces zakupu tej kawy. Czekamy tydzień, 2, kawa przyjeżdża do nas i już wypalamy. A o tym pewnie ktoś Wam nie opowie. A teraz idziemy dalej, bo przecież już nam się kończy kawa wypalać. I dochodzimy tak naprawdę do jednego z 2 serc bijących u nas palarni. Przy naszym pierwszym i największym piecu, czyli toperze, a przy niej Krzysztof, który jest z nami od samego początku. Jak to się wszystko zaczęło? Przez przypadek jak zawsze w życiu. Szukałem pracy, mój kumpel mojego kumpla otwierał palarnię kawę Etno. Spytał mnie, czy nie chce się zająć kawą, stwierdziłem, że czemu nie, warto spróbować. W gruncie rzeczy to jest bardzo prosta maszyna, taka betoniarka podgrzewana palnikiem, w zasadzie tak to działa. Tym zasypujemy kawę do bębna, stąd zielone ziarno spada do bębna i tam zaczyna się proces palenia, prażenia w zasadzie. Tutaj w czasie wypału jestem w stanie sobie podglądać, co się dzieje z ziarnem. Mogę na to patrzeć, wąchać i oceniać różne rzeczy. No i na koniec wypału tutaj wysypujemy ziarno. Jeżeli sobie zerkniemy bliżej nieco, to w tym buleju widzimy to, co dzieje się w piecu. Ta chłodnica, w której zaraz będzie chłodzić się kawa, musi jak najszybciej schłodzić kawę, która podczas wysypywania ma około 200 stopni do tak naprawdę temperatury pokojowej. Chcemy zrobić to jak najszybciej, stąd będziemy włączać wentylator, który wyssie powietrze, tak jak właśnie to teraz się zadziało. W tym samym czasie, kiedy tu się chłodzimy, nowa partia zielonej kawy wpadła już do pieca i pierwsze 3 minuty, kiedy jeszcze nadal widzimy, że jest ona zielona, to jest suszenie. Później sukcesywnie kawa będzie zmieniać swój kolor od zieleni poprzez lekkie żółcie, karmele do różnych odcieni brązu. Tak to na co dzień wygląda, czyli zielone wpada, prażymy je, później wysypujemy, by chłodzić. Wysypując wypaloną kawę, niestety tracimy na wadze. Z kilograma uzyskamy między 0,7 a 0,8 kg kawy wypalonej, natomiast z tych 2/3 zrobi nam się na pewno przynajmniej całe wiadro. Jesteśmy w ostatnim punkcie naszej wycieczki, jeżeli chodzi o samą palarnię, czyli to już jest magazyn, w którym przetrzymujemy gotowe, zapaczkowane, opisane paczki kawy, oczywiście różnych.
Tu mamy Yellow Bourbon, czyli naszą brazylijską. Columbia Medellin, czyli ci, którzy oglądali Narcosa i lubili pana Escobara, może nie wiem czy lubili, ale to są jego regiony. Kolejne paczki Jima, tu mamy Etiopię, czyli tak naprawdę idąc nawet po magazynie robimy sobie taką wycieczkę po świecie. Tu sobie odpoczywa, czeka tylko na sygnał od was, tak, chcę świeżą kawę. Wtedy spakowana i leci do was, albo leci do nas, do kawiarni, gdzie my tę kawę parzymy później. Dobra Karol, ale w sumie czym się różnią te wasze etno od innych w sklepie? To jest proste i szybkie odpowiedzenie sobie na pytanie, czym się różni przemysł od rzemiosła. Wiemy, że przemysł to przede wszystkim szybko, dużo i tanio. I tak naprawdę często idąc do marketu dostajemy no name, ale z ładną etykietą, piękną nazwą, ładną panią, często gdzieś w ogóle z Włoch. No ale tak naprawdę jeżeli pójdziemy sobie na tył takiej paczki, to nagle okaże się, że informacje, które są dla nas istotne jako konsumenta, czyli skąd jest kawa, dlaczego tak była obrabiana, z jakiej części czy kraju, czy nawet regionu, tych informacji nie będzie. Jaka będzie informacja? Że jest tam pewnie 100% kawy naturalnej. To jest gwarancja, że będzie tam kawa czy gatunek, który w świecie kawowym generalnie uznawany jest za gorszy, czyli robusta. Robusta, która jest dużo tańsza, dużo bardziej gorzka w smaku. Ja ją często po prostu określam jako przaśna. I tyle z takiego opisu kawy, no chyba, że jeszcze będziemy mieli opis, że ta kawa cofnie was do lat młodości, gdzie hasaliście po łąkach i przypomni wam, jak to jest cieszyć się życiem na wakacjach. Czyli tak naprawdę nie powie nic o tym, co jest w środku. Jakbyśmy porównali sobie to na rynek wina, wzięli butelkę i ktoś nam powiedział, że tam jest 100% soku z winogron. Jeżeli pijemy pierwsze nasze wino, to pewnie nas to nie obchodzi, jakie jest. Natomiast jeżeli już zaczynamy bawić się z winem, to jest to dla nas istotne, czy to jest wino półwytrawne, wytrawne, czy jest to Shiraz, Merlot. Im będzie to bardziej świadomy konsument, tym etykieta będzie pełniejsza. To znaczy, dla konsumenta, który już trochę bawi się z kawą, informacja o kraju pochodzenia, o regionie, o rodzaju ziarna, wysokości upraw czy odmiany botanicznej jest na tyle istotną informacją, że jest w stanie już na półce stwierdzić, tak będzie mi ta kawa smakować, nie będzie mi smakować, albo tak, to jest dobrej jakości, albo nie. Oczywiście nie wymagajmy od tego, żeby konsument, który pije trzeci raz kawę albo pije 20 lat kawę przemysłową, już od razu wiedział, że Columbia Medellin czy Yellow Bourbon z Brazylii jest jakościową czy mniej jakościową kawą, natomiast są to informacje, które za pomocą tak zwanej prostej encyklopedii jak wujek Google możemy sobie sprawdzić i zweryfikować. Kiedy ktoś nam napisze 100% kawy naturalnej, niestety nie wiemy o tym nic. Kawa jest to produkt, który w swoim składzie czy w swoich aromatach jest najbardziej skomplikowanym na świecie. Wino, które ma około 800 aromatów, jest na trzecim miejscu. Na pierwszym miejscu jest kawa z ilością ponad 1200 aromatów. Więc to, co my na co dzień pijemy, jeżeli zastanowimy się, no dobrze, jest gorzka albo jest słodkawa, ale co nam to przypomina? Wtedy nagle się okazuje, że ta kawa, nad którą nigdy zastanawialiśmy się, czy ona ma aromaty orzecha, czekolady, okaże się, że jest tam prażony orzech, że jest tam lukrecja, że są tam aromaty, jeżeli to na przykład są kawy kenijskie, pomidorów. Naprawdę czysta, piękna pomidorówka. Mieliśmy kawę z Etiopii, Koherę, która naprawdę jak chupa chups truskawkowy w aromacie pachniała. Myślisz, tak jeszcze wracając do tego, o czym rozmawialiśmy na Polani, myślisz, że jakby ten gust, albo nie wiem, cała ta otoczka picia kawy w Polsce się zmienia? Bo mi się wydaje, że kiedyś nie było, wiesz, nie było tych Starbucksów wszystkich, nie było takiej lepszej kawy w sklepach, albo może ja po prostu o tym nie słyszałem, bo ja jestem z małego miasta, albo tak nie było. Też jestem z małego, ale od 12 lat pracuję z kawą i I co, i widzisz, że to się zmienia? Jest różnie. 10 lat temu
praktycznie w Polsce czy 12 nikt prawie nie słyszał o Starbucksie, albo że kiedyś może coś tam wejdzie, jakieś coś takiego wielkiego od wielkiego brata z Ameryki. Natomiast kiedyś też nie było świadomości, że możemy mieć różnej jakości produkt, który możemy kupić. Tak samo kto kiedyś słyszał o piwach kraftowych, kto kiedyś słyszał w ogóle o pewnym kraftowym jedzeniu, o podejściu bio, o podejściu eko do jedzenia, że to może być lepsze, to może być smaczniejsze, więc jeżeli my w ogóle jako konsumenci budujemy sobie świadomość na wielu etapach, czy nie wiem, czy czekolady, piwa, wina. Teraz tak naprawdę no już też kiedy jesteśmy stać nas na to, to chcemy i szukamy innych smaków, innych aromatów. No ale dobrze, że to się tak zmienia, nie? Że rośnie ta świadomość. To prawda. Pijmy lepiej wcale nie znaczy, że pijmy więcej. Ja często, no dobra, bo ty szkolisz i pewnie pracujesz, to ile pijesz? 20 dziennie, 15? Mówię, jak nie mam dobrej, to nie piję żadnej. Nie potrzebuję kawy, żeby żyć, potrzebuję kawy dla smaku. Byle była dobra. Bo jakość, a nie ilość. Dlatego dzisiaj jesteśmy we mnie. I to, co powiedział właśnie Karol, to idealne podsumowanie tego filmu. Jeżeli pijecie dalej kawę rozpuszczalną bądź kapsułki i ona wam smakuje, to pijcie dalej. Ale jeżeli chcecie poznawać nowe smaki, odkrywać nowe aromaty, to sięgnijcie po kawę tworzoną przez rzemieślników. Rzemieślników takich jak Etno Cafe we Wrocławiu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że taka trochę inna forma vloga wam się spodobała, taka trochę bardziej dokumentalna. I oczywiście dawajcie znać w komentarzach, czy zajaraliście się tematem kawy, bo bardzo chętnie z Karolem zrobilibyśmy więcej filmów na jej temat. Na przykład na temat metod parzenia kawy, których jest bardzo dużo i które wiem, że sprawiają trochę problemów początkującym kawoszom. To tyle z mojej strony i widzimy się w kolejnym vlogu za 2 tygodnie. Miejmy nadzieję. Postaram się wszystko zrobić, żeby tak było. Dobra, trzymajcie się. Cześć.